Jesteśmy sobie przy budynku. Siedzi. Jedna ciekawostka z tego miejsca w zasadzie, albo może nie ciekawostka, ale zaskakujące jest to, że jesteśmy w Chinach, w prowincji Xinjiang, a nie możemy się dogadać po chińsku. Trochę jaja, co nie? No ale tak to już po prostu czasem jest, że w Chinach nie mówi się po chińsku, nie? Gości mi po ujgursku napierdalał. Ja naprawdę nie byłem w stanie się dogadać, ale całe szczęście ogarnęliśmy kierunek naszej jazdy i to było spoko. Dzień dobry, pośrodku niczego w drodze do Hytien. Hytien, od Kaszgaru przemieszczamy się w kierunku Beijing. Pokonujemy teraz już bezpośrednio kilometry związane z dotarciem do naszego głównego celu. Mało tego, ten cel jest też bardzo ważny z jednego punktu, z którego będę wracał. Stopowanie na autostradzie to jest coś, co człowiek lubi najbardziej. No dzień dobry, przejdźmy się ulicą Hytienową. Zobaczymy czy tego, a może ja kurde sobie wypożyczę jakiegoś bąbelka. Niestety nie, to nie są wtedy na aplikację. O, tam szkolenie. Patrz tam z daleka. Coś się dzieje, coś ćwiczą. O, tu pan Mao. To jeden z tych materiałów, który został przez policję zbadany i uznany za niewłaściwy, a następnie skasowany. Pan Mao. No i co? Pan Mao Tsung. Patrz, pan Mao. No, pan Mao ogólnie jest taki spoko ziomek. Widzicie? Taki placyk. I z tym gościem. Dać w ogóle jakaś jedna większa aglomeracja i tego. No i teraz Patryk chiński. Hytien, coś tam, Jui, Fan, coś tam, Di. No to jest lepsze niż ten. To mi się podoba. Idę to nagrać. Idę sobie nagrać tego. Opa, i ulicę. Gdzie pan sobie policjant stoi, ma zajęcie. Ja mam zajęcie, bo sobie chodzę. Widzicie, co tam się dzieje? Z daleka. Sobie ćwiczą Chińczycy. No i widzicie, patrz, ćwiczą Chińczycy, ale nie pozwalają kamerować. Ale lamy. I co ja teraz mam zrobić? To wygląda komicznie, totalnie. Totalna komedia w ogóle, nie? Słuchajcie, ćwiczą sobie... Jesteśmy sobie przy budynku. Cydzi. Łodzy. No i tak to jest. Znajdujemy się właśnie przy takim budynku rządowym, którego jak najbardziej nie można kamerować, bo jest to przecież zakazane, bo jak to? Zobaczą, jak ich tu musztrują. Kutafony jedne, gość od razu agresywnie do mnie tam podchodzi i wiecie, i mnie zaczyna sztrofować, że co ja tu robię. Już, uciekaj mi stąd, już. Uciekaj, tu nie wolno kamerować, tu nie wolno. Wiecie, to jest zakazane. O Jezus. Ja mam bekę, bo ja zawsze jednak robię trochę na opak i nie daje się takim zakazom ponieść,
Mnie to ogólnie denerwuje, bo jeżeli ja tu jestem, ja chcę pokazać, wiecie, te ciekawe sytuacje, a rozgrzewka na placu, taka musztra, gdzie, no nie wiem jak to nazwać, w teatrzyku, wiecie, jakieś ruchy układane, wiecie, taka zaprawa poranna. Przecież co tam jest takiego? To z ulicy widać. Oczy moje to widzą, ale nie mogę tego wam pokazać oczywiście. Gościu się pytał, czy coś nagrałem. Mówię, nie, nic nie nagrałem, nie? A więc spoko, do majtek włożę karty, w razie czego, jakby było na granicy przypał. Tu są moim zdaniem takie ośrodki, może nawet nie ośrodki szkoleniowe, ale jakby kampusy uniwersytetu, które mają w pewien sposób ograniczone, są po prostu chronione i w ogóle jakby nie można na ich przestrzeni czegokolwiek wykonywać. Przedstawiać, trzeba mieć specjalne pozwolenia. Oni chcą mieć to pod kontrolą, co ty pokazujesz, co ty nagrywasz, co wychodzi na światło dzienne, więc ogólnie beka. Jest znak no camera allowed. Oczywiście nie widziałeś tego znaku? Ja mówię, jak nie widziałem? No nie, oczywiście, że nie widziałem, a czemu nie może? Zwykłe temple. Mniejsze parkowe. Zraszacze sobie pracują. Nóżki moje też pracują. Złudne to będzie. Mały ruch nawet jak na takie miasto. Nie, co to Szkoła podstawowa Etienne. Tak wygląda budynek. Całkiem pokaźnych rozmiarów. Czerwone ręce. Krew na rękach pana Mao Tsunga, czy o co chodzi? No, takie, powiedziałbym, dość ciekawe. Jak na symbol władzy jakiś czy coś. No, zdjęcie zazwyczaj. No, pociśnijmy z spacerkiem po parku. Oprowadzę was w parku. Jak w ogóle tu parki wyglądają? Może pogadajmy o tym, bo to jest w sumie ciekawe. Parki to przede wszystkim emergency shelter. Coś dla mnie, patrzcie, widzicie jak ja podróżuję i nie mam gdzie się zostać, no to tutaj domek. Trochę prawdy tak naprawdę, w publicznej toalecie można się trochę zabunkrować i zrobić wszystkie swoje rzeczy. W każdym parku są jakieś takie rzeźby, jakieś interesujące, związane z kulturą i pochodzeniem. Toaleta publiczna to jest miejsce, w którym możemy często naładować baterie, poprać rzeczy, w zasadzie się umyć i zrobić wszystko, co potrzeba. Widzicie, jest dużo trawiastego terenu, więc można się skitrać, a nawet nie trzeba się kitrać, bo tu nie jest zabronione spanie sobie w parku, a w zasadzie może nie jest też dozwolone jakoś, ale policja cię nie pogoni, stąd to przekimka, to raczej to będzie właśnie takie miejsce. Tutaj w ogóle ten przemysł chiński jest tak zorganizowany na taką masową skalę, że to wszystko jest w takich ilościach po prostu tego plastiku, tego wszystkiego. To jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony też ciekawe. No, park to jest takie miejsce nawiązywania znajomości, gdzie będziemy oglądać rzeźby, gdzie tu się ludzie spotykają. Jedwabny szlak też nawet jest narysowany, więc mamy na mapie zaznaczone, gdzie jesteśmy, gdzie ta czerwona kropka, to jesteśmy my. Ujgurzy i w ogóle ich historia. To w sumie bardzo dobrze obrazuje jakby całą kulturę tutaj. Tak więc to jest dość ciekawe. Ja tu nie opowiem wam o historii, bo ja nie jestem historykiem, jestem podróżnikiem. Więc tu mamy taką, jezioro park. Tak park wygląda w chińskiej prowincji, w chińskim mieście Hetien. Tu cisnąć dalej, bo ja nie wiem ile czasu zajmie mi przebijanie się przez te, nazwijmy to, ościenne Xinjiangu do Pekinu. Podejrzewam, że nie będzie to jakiś straszny, nie powinno być to strasznym przeżyciem, ale może być. Tamte drogi są mniej uczęszczane, może być mniej ludzi. Chińczycy też nie są tacy skłonni do zabierania, co po prostu widać, no bo często stoję po pół godziny i po prostu czekam na Ujgura, który mnie zabierze. Lady and Mr. Kashgar. Panie Kaszgarki. Panie Kaszgarki. To nasze stoi. Młody, piękny, przyjazny.
To, że policja w prowincji Xinjiang jest prawie na każdym kroku, to nie przesada. W parku spotykam po raz kolejny losową osobę, która prawdopodobnie troszczy się o moje bezpieczeństwo. W rezultacie wprowadza bardzo nerwową atmosferę, każe mi usunąć pewien materiał, który nagrywałem. Ja się na to nie godzę, no i zaczyna się draka. On dzwoni po policję, ja to olewam, idę w swoją stronę. A ostatecznie, jak ta historia się skończy? W Pekin wydarzyła się sprawa w zasadzie bezprecedensowa i bardzo prosta. A mianowicie miałem okazję być przesłuchiwany na posterunku policji, które no niestety nie była to najprzyjemniejsza rzecz, ale od rzeczy do rzeczy. Chodziłem sobie po mieście, robiłem nagrywki jak zwykle, no i oczywiście się przypieprzyli do mnie o to, że nagrałem kawałek policyjnego samochodu. Po nagrywkach tego policyjnego samochodu okazało się, że jeszcze nagrałem służbistów. Jak już nagrałem tych służbistów, to się później okazało, że no trochę słabo, bo nie chciałem współpracować z nimi, ale na tej zasadzie, że mówiłem im, że niech przyślą kogoś od angielskiego, bo ja ich nie rozumiem, co oni ode mnie chcą. No i po prostu szedłem swoją drogą. Skończyło się tak, że wyciągnęli mnie z autobusu, zatrzymali, wzięli mnie na sukę i trzepali, nie? Trzepali w taki sposób, że pokazywali mi połowę filmów, w których mówiłem o tym, jak policja mnie goni, albo w ogóle gdziekolwiek była akcja z policją, może kiedy indziej. Zniszczyli mi jeszcze jedną kartę, prawdopodobnie uszkodzili ją podczas przeszukiwania, podczas pracy, więc to też zostało uszkodzone. A potem jeszcze chujki za mną jechały i po prostu weryfikowały moje położenie. Więc po prostu coś niesamowitego. I tutaj nie mamy się w ogóle co łudzić, bo to się nie zmieni po prostu. To jest taki kraj, gdzie inwigilacja musi być na maksymalnym poziomie, żeby człowieka sprowadzić do parteru. Co ciekawe, groziło mi za to przewinienie 5 dni więzienia. Oczywiście mogłem zostać też wydalony z Chin. Wyobraźcie sobie, za nagrywanie policjanta macie 5 dni w pierdlu. Dzisiejszy dzień to pasmo niekończących się porażek. Na tej suce spędziłem z 4 godziny. Potem mnie wypuścili. Jak już mnie wypuścili i poszedłem kawałek dalej, to znowu mnie ściągnęli jacyś obrońcy szkoły, tak zwana ochrona, że zrobiłem zdjęcie. Pokazałem im to zdjęcie, usunąłem, oni mówią okej, teraz już super, nie? Miejsc publicznych nie możecie fotografować? No dlatego, że narusza to ichniejsze statusy i boją się po prostu bycia odsmarowania od góry do dołu poprzez osobę z obcego kraju, że po prostu pokaże, jak to wygląda, jak tu jest, że jest jakaś musztra, że ten kraj będzie jeszcze bardziej hermetyczny i zamknięty. I tak jest już wystarczająco zamknięty. Nie mówię już o wczorajszym balowaniu po hotelach, bo to już jest standard. Najciekawsze było to, że później, jak już wyszedłem na ulicę do normalnych ludzi, zaczęła się taka prawdziwa pomoc. Ujgurki mi złapały normalnie tego taksę, dały mi winogrona, dały mi energetyka, nie chciały za to kasy. To pokazuje ogromny kontrast w tych ludziach, w tej kulturze, że tak naprawdę Chiny i Ujgurzy to są zupełnie dwa różne światy, które zetknęły się tutaj według mnie z dość ciężką historią i po prostu tego się nie da w jakiś sposób, wiecie, przejść obojętnie koło tego, nie? Mało tego, w tej prowincji wcale tak dużo osób nie mówi po chińsku. Okazuje się, że większość Ujgurów, którzy mi pomagają podczas mojej trasy, po prostu nie są Chińczykami. Z krwi i kości jest to ich drugi język, tak więc tak naprawdę mają swoją mniejszość, swój naród, swoje tradycje, które są tu kultywowane i Chiny mają z tym problem, a ogólnie policjanci, żenada, patologia, to są po prostu jakieś takie chłopcy do bicia, dosłownie, tak jakby z przedszkola wyciągnął niektóre panie czy niektórych policjantów, zero musztry, zero mięśni, totalnie, normalnie strach patrzeć. Ale responsywność działania jest natychmiastowa. Normalnie, wiecie, problem, od razu naokoło ciebie 10 policjantów, którzy nie mówią po angielsku i rozwiążemy. No i oczywiście nie chciałem współpracować i to się skończyło dla mnie tak, jak się skończyło, czyli posiedzeniem w ciepłym dołku.
jak to jest na drodze, zawsze fajnie i wesoło, tylko brak policji, trochę mnie męczy. Od dawna nie było policji. Jak żyć bez policji? No właśnie nie da się żyć bez policji. 夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在金色麦田，冬天雪花飞舞有你更加温暖。你是我的小呀小苹果，让我用心把你留下来，悠悠地唱着最炫的民族风，点亮我生命的火。你是我心中最美的云彩，怎么美就让你留下来。春天又来到了，花儿开满山坡，种下希望就会收获。你是我心中的小呀小苹果。